Witajcie kochani, witajcie w kolejnym filmie pokazowym, filmie, w którym będę pokazywać swoje udziergi. Tym razem będą to udziergi letnie. Nie mam ich tak dużo jak swetrów, ponieważ nie bardzo w nich chodzę. Raczej preferuję taki styl, czyli zwykły t-shirt. Ale są niektóre wzory, które bardzo zwróciły moją uwagę. Chciałam je zrobić dla samego robienia, dla samego tego procesu, ale również chodzę w nich, chociaż nie tak często jak w standardowych, zwykłych t-shirtach. Ale stwierdziłam, że muszę znowu zrobić przegląd szafy, tak jak to było w przypadku tych wszystkich moich swetrów, żeby zobaczyć, co ja tam mam, czego używam, czego kompletnie nie wyciągam z szafy, tylko sobie tam grzecznie leży i czeka na lepszy czas. I pomyślałam, że zrobimy to wspólnie. Tak jak zrobiliśmy swetry, tak zrobimy teraz letnie udziergi i przy okazji powiem Wam, co mi w nich pasuje, co mi w nich nie pasuje. Podobnie jak w poprzedniej części, mogę nie pamiętać wszystkich nazw wzorów i wszystkich włóczek. Aczkolwiek tym razem mam ze sobą swój tablet i na swoim koncie na Instagramie postaram się poodnajdywać te konkretne udziergi. Co jeszcze? Jeżeli chcecie coś więcej na temat każdego z nich sprawdzić, dowiedzieć się, to możecie wejść na mój Instagram. Linki powinny być pod filmem. Mam nadzieję, że je wstawię. Jeśli nie, to jestem pod nazwą Tangled by Kay, tak samo jak tutaj. I tam zawsze wstawiam swoje udziergi, jaka włóczka, jaki rozmiar. No, przynajmniej staram się takie informacje podawać. Ale spróbujemy tutaj też oczywiście te informacje wrzucić. Podobnie jak w poprzedniej części o swetrach, tutaj będą się wyświetlały nazwy wzoru i włóczki, jakich użyłam. Chyba że jest to włóczka, której po prostu nie znam, a miałam w swoich zapasach, bo i tak się zdarza. Także dobra, zaczynajmy może, prawda? Pierwszy na tapetę wchodzi ten cudak. Odejdę, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Z przodu jest to taki zwykły t-shirt z dekoltem w serek. Do dekoltu zaraz przejdziemy. Natomiast z tyłu mamy taki fajny panel ażurowy. Już Wam tutaj pokazuję z bliska. Wygląda on w ten sposób. I myślę, że możecie już teraz przyuważyć te malutkie, połyskujące cekinki. Tak, ponieważ w tym udziergu dodałam cekinków. Cekinki to są Make It Bloom Sien od Rico Design. Te malutkie takie w formie kwiatuszków. Tyci, jak widzicie z daleka praktycznie ich nie widać. Natomiast z bliska delikatnie połyskują i w słońcu się to pięknie mieni. Natomiast nitką główną jest tutaj len. Len, nazwy nie pamiętam. To jest jakiś len tutaj z Anglii. Nie pamiętam gdzie kupowany. Chyba w Aldim, ale mogę się mylić. W każdym razie jest to całkiem przyjemny len. Ja z tego co pamiętam, to był len dość gruby. Ale jak widzicie, jest klejący, nie jest jakoś bardzo gryzący i szorstki. No dla mnie jest ok, dla mnie jest przyjemny. Niestety w tej bluzce praktycznie w ogóle nie chodzę. Nie chodzę z powodu tego wineka. Ja nie będę tych wszystkich udziergów mierzyć, ale on mi tutaj już wchodzi w taki moment, że jakbym się nachyliła, to niestety, choć nie ma wiele do wypadania, ale by wypadło, więc praktycznie jej nie noszę. Chociaż tak sobie myślę, ponieważ fajnie się w niej czuję i fajnie w niej wyglądam, to jest taki oversize'owy look. Mimo że kolor to nie jest tak totalnie mój, ale myślę, że fajnie by to wyglądało z jakimś obcisłym long sleeve'em bawełnianym, na przykład czarnym. Kto wie. Także jeszcze na chwilę zostaje w mojej szafie, dopóki się nie zdecyduje. Nie powiedziała Wam chyba, co to za wzór. Pewnie, że nie. To jest Emmanuel T. winek od Colibri by Johanna. To akurat pamiętam. Jest też wersja, pojawiła się już po tym, jak zrobiłam ten, z okrągłym karczkiem i kto wie, czy kiedyś jej nie wykonam, ponieważ bardzo lubię wzory tej projektantki. Choć to nie są wzory, które prowadzą Was za rękę, to musicie wiedzieć. Tam jest dużo domyślania się. Od razu Wam mówię, żeby nie było. Wykończenia są i-cordem. Gdzie schowam głowę? O, tu mamy wszędzie i-cord, podobnie na rękawkach i tutaj na dole. No i tyle, kochani, to jest reglan. Żadna filozofia, bardzo prosta bluzeczka. Ten ażurek też jest bardzo prosty w wykonaniu. Łatwo go zapamiętać. Pamiętam, że bardzo szybko i fajnie mi się
to robiło. Także odkładamy. Kolejną rzeczą, tu akurat nie muszę też sprawdzać, bo wiem, co to jest, a to jest nieśmiertelny i wszystkim znany Sabaj Top. Z tym, że wykonany z troszkę innej włóczki. Tak to wygląda, kochani. Przybliżę Wam. Są cekinki, jak możecie na pewno zauważyć, i jest też włosek. Jest włosek, ponieważ ten top powstał z połączenia moheru Sensai od Ito i włóczki z cekinami. To jest bodajże firma Stanley. Chodzi mi po głowie Verona albo Wenecja, nazwa włóczki, coś w tym guście. Ja ją miałam w zapasach, miałam też moher i to był mój chyba pierwszy Sabaj Top, który wykonałam. Właśnie taki cekiniasty i włochaty, więc to jest raczej udzierk na czas taki przejściowy, bardziej chłodny lub wręcz zimę na jakąś, nie wiem, imprezę czy coś. Nie miałam go na sobie ani razu, aczkolwiek świetnie na mnie leży. Bardzo mi się podoba. Tutaj troszkę są za głębokie te wcięcia i ja chyba już robiłam 3 Sabaj Topy i za każdym razem zapominam, aby zmniejszyć tutaj to wcięcie, nie dodawać oczek na podkrój pachy, czy ogólnie zmienić to w ten sposób, żeby nie było takie wielkie, bo jak ja to zakładam, to jednak trochę mi stanik wystaje, czego nie lubię. Ale ogólnie to jest chyba ta wersja 2, bo jest Sabaj Top. Tam są dwie wersje, jedna z takim bez wykończenia i jedna z wykończeniem, jak to się nazywa? No tym wykończeniem, ribbing, ściągacz, Jezu, ściągaczowym, tak? I tak samo na dole też jest to wykończenie ściągaczowe. Te cekinki, powiem Wam szczerze, nie są godne polecenia, bo one są odrobinę drapiące. Mimo że są małe, ale w porównaniu na przykład do cekinów Lana Grossa, Cosmo, nie wiem z czego tamte są zrobione, a z czego są zrobione te, ale tamte są miękkie. Mimo że jest ich masa od spodu i od zewnątrz i są większe, to jednak są przyjemniejsze dla skóry niż te. Tyle Wam mogę powiedzieć, no ale top mam, włóczkę zużyłam. Bardzo mi się on podoba, tylko że jakoś tak go nie noszę, ale chyba zacznę, bo on fajnie wyglądał nawet jak mierzyłam do takiej czarnej marynareczki krótkiej, więc kto wie, może jeszcze będzie noszony, taką mam nadzieję. I znowu cekiny, tak mi się akurat ułożyło. Ta bluzeczka i to jest bardzo, bardzo fajna bluzeczka. Ja ją robiłam w ramach testów u The Knitting Tradition, u Ingi. Niech no ja poszukam, czy ja mam gdzieś nazwę tego wzoru. On się nazywa Frayre Sweater. I tak, to nie jest sweter, prawda? We wzorze mamy bardzo wiele modyfikacji. Są modyfikacje na sweter, są modyfikacje na tutaj neckline, czyli tak jak ja zrobiłam sobie dość duży, otwarty. Można zrobić stójkę, golf, naprawdę sporo modyfikacji tam jest. Długie, krótkie rękawy i praktycznie z każdej włóczki, bylebyśmy weszli w próbkę. A na jakich drutach to będziemy robić, to już jest nieistotne, mamy wejść w próbkę. Ja zrobiłam więc wersję letnią. I wersja ta jest wykonana z 2 włóczek. Izager Trio One to jest jedna niteczka i do tego jest jedwab z cekinami z chińskiej platformy. Ja Wam opowiadałam na pewno o tym w poprzednich vlogach, zeszłorocznych właściwie. I tak, ja jestem z tego jedwabiu zadowolona. To nie jest 100% jedwab, tam było około 60% jedwabiu i chyba reszta to był poliamid, no z tymi cekienkami. Natomiast Trio One bardzo lubię i od tej pory zaczęłam kupować Trio One w takich ilościach właśnie na sweterki czy bluzki, bo świetnie u mnie to działa jako nitka dodatkowa. No a tu jak widzicie mamy reglan, z tym, że on ma reglan z takim fajnym warkoczykiem. I te warkoczyki, kochani, są też na dole. Jak widzicie, to jest dość długo tutaj, więc trochę się męczyłam, chociaż to są takie warkoczyki, do których nie trzeba używać dodatkowego drutu. I jeszcze, moi drodzy, na boczkach jest taki piękny panel. O,
I bodajże tu na rękawku od spodu, tak, tylko jak ja mam to złapać, żeby wam pokazać, też mamy ten warkoczyk, więc jest świetnie zaprojektowany, świetnie leży. Będę chciała też zrobić wersję swetrową. Niektóre dziewiarki tutaj znane nam z YouTube'a też robiły ten sweterek w ramach testów. Ogólnie dużo było testerek, świetnie wyszły te sweterki. Ja z tego jestem bardzo zadowolona, chodzę w tym. Te cekinki są też bardzo delikatne, bardzo zbliżone w odbiorze do tych z Rico Design. One były już na nisce tej jedwabnej. I to jest kolor, jak widzicie, niekoniecznie mój, natomiast na pewno beatkowy. I tak, jestem bardzo zadowolona ze wzoru, z połączenia włóczek. Na pewno jest to udzier, w którym chodzę i który w mojej szafie zostanie. Nie wiem, czy mogę wam to pokazać, ale wam pokażę, ponieważ to są testy robione w zeszłym roku. I to jest na kanale knit.it, chyba coś takiego. Kasia Lubowska, tak mi się wydaje. Jezu, wiecie, że ja mam problem z imionami, mi się wszystkie konta i wszystkie imiona kręcą, ale pokażę wam tak szybko. To jest taki t-shirt. On będzie wypuszczany bodajże w tym roku, bo myśmy jakoś z tymi testami dość długo to trwało, poprawki i tak dalej, i Kasia bodajże zadecydowała, że nie ma sensu na zimę wypuszczać tego wzoru i wypuści go w przyszłym roku, więc myślę, że niedługo się pojawi i wtedy wam o nim więcej opowiem, ale już teraz mogę powiedzieć, że to jest świetna koszulka na lato. Ja to robiłam z drops, chyba safran, nie jestem pewna, ale jakiś taki dropsowa bawełna w kolorze takim, nawet ostatnio mi się ten kolor podoba, taki dusty fiolet. No nie jest zły, nie jest zły. Będę w niej chodzić. Ja już w niej chodziłam w zeszłym roku. Była prana chyba już ze 2 razy, więc bardzo dobrze się nosi i jest całkiem fajna, aczkolwiek jest dość gruba ta bawełna, ale mimo wszystko fajny udzier, więc czekajcie koniecznie, aż pojawi się wzór, naprawdę jest godny wykonania. I teraz, kochani, teraz mamy coś, co robiłam bardzo, bardzo dawno temu. To były moje początki dziergania. Nie miałam na pewno jeszcze kanału na YouTubie. Nawet o tym nie myślałam, nie oglądałam żadnych kanałów. Ale ja postaram się odnaleźć nazwę i tak dalej. Ale to jest chyba mini knit design, coś takiego. I chyba Sonia. Napiszę wam tu na pewno, ja to znajdę, bo ja mam ten wzór na Ravelli w bibliotece. I teraz popatrzcie. Przepraszam, że jest taki wymiętolony, ale ja to właśnie wyciągałam z boksów letnich, jak robiłam porządek w moich udziergach zimowych. Tak ona wygląda. O. I teraz, kochani, bardzo fajny wzór. Świetnie się go robiło, mimo że byłam początkującą osobą. Tutaj są takie pagoniki. Oczywiście no oczka są nierówne, ale wiecie, początkująca, tak? Pagoniki. Tu jak widzicie mamy wszędzie, czekajcie, się odsunę. Mamy tutaj ten ażurek prosty. Dzięki temu coś się na tej bluzce dzieje. Jest dość szeroko tutaj, co ja lubię. Lubię takie boatnecki, mocno wycięte i jest taki bardzo malutki rękawek, którego praktycznie nie ma. Ale to jest oversize'owy fit, świetnie na mnie leży, choć koloru już teraz nie jestem pewna. Ja lubię pomarańcze i rudości, ale nie wiem. I to jest lekko świecąca włóczka. Tego tak kamera tu chyba nie oddaje w tej chwili, ale ona jest lekko świecąca i to jest... ja mam tą włóczkę w innej odsłonie, ale teraz nie pamiętam. Dazzle, Cotton Dazzle od Performance bodajże. Kupiona w firmie Lilopi. Bardzo fajna włóczka. Mam jeszcze ją w kolorze miętowym. Nie wiem dlaczego, bo ten kolor mi nie odpowiada. Więc będzie do sprzedania, ale ta chyba zostanie, bo jest naprawdę fajna i wygodna. Świetnie mi się w niej chodzi. Może i jest to dość taki ostry kolor, ale wiecie co? Podoba mi się. Podoba mi się i pamiętam, że bardzo dobrze mi się robiło ten wzór i chyba go powtórzę, tylko że może z jakiejś innej włóczki i z jakiegoś bardziej neutralnego koloru. Tak, mamy kolejną. Ja wiem, co to jest. Wiem, że to jest wzór od Rebeki Clow, którą też bardzo lubię i bardzo polecam wam wzorek. On nawet mi się wyświetlił. I to jest Stuff in Light. Stuff in Light, kochani, już wam pokazuję. Boże. O.
Staffin Light. Też wymiętolony, ale wygląda w ten sposób. To jest koszulka z krótkim rękawem, którą będę przerabiać, zaraz wam powiem jak. I w przybliżeniu mamy takie fajne struktury, bardzo proste. Tu mamy ściągacz, tu mamy takie oczka lewe. No bardzo proste jest to w wykonaniu. Tutaj na rękaw pięknie się to tu widzicie ze sobą łączy, jest reglan, jest rękawek, jest podkrój ładny, świetnie się robiło, to jest włóczka Sadness Garn Line. Ja wolę Dropsa. Ja wolę Dropsa Bell. Nie wiem dlaczego. Jest fajna ta włóczka, super, nie mam jej nic do zarzucenia, ale z jakiegoś powodu wolę Drops Bell. Może ilość kolorów, jaka tam jest dostępna, może ten efekt takiej niejednolitości koloru, nie wiem, ale lepiej jednak działa ze mną Bell. I wspomniałam, że będę ją chciała przerabiać. I otóż, długość jest ok, wszystko jest ok, ale rękawki są za krótkie. Ja lubię rękawy tego typu, tak? Szerokie i raczej dłuższe, czyli one nie są jakoś bardzo szerokie, ale jednak wolę jak one są dłuższe. Natomiast tu ona mi ląduje mniej więcej w tym momencie i jest tak nawet wyżej chyba ląduje. Ja nie lubię swoich ramion i tak, ja mam wtedy wrażenie, że moje proporcje są jakoś zaburzone, dlatego ja będę przedłużać sobie ten rękawek i zrobię sobie z niego 3/4 albo taki przedłokieć, no coś w tym guście. Na pewno będę przedłużać. Gdzieś jeszcze mam tu linę, muszę je znaleźć po prostu, ile mi starczy, tyle sobie przedłużę te rękawki, no bo świetnie wygląda ta bluzka, naprawdę fajnie się w niej czuję, z tym, że mam tendencję do zakładania jej tylko i wyłącznie, jak coś zarzucam na wierzch, typu marynarkę, żeby zakryć te ramiona, bo nie lubię, jak mi tu tak obcisło jest, no co poradzę, takie mam, wiecie. Więc świetny wzór, bardzo, bardzo wam polecam. Wzory Eriki Klau, Eriki? Rebeki są świetne, ona tam ma najczęściej dwie tak jakby możliwości rozpisane, czyli na pracę z włóczką decay i na pracę z włóczką fingering i oba są świetnie rozpisane, naprawdę ta dziewczyna, nie dość, że tych wzorów wypuszczam masę, ja mam kilka robiłam, świetne są te wzory. I właśnie jeszcze dodatkowo ma różne wariacje, tak jak na przykład w takich zwykłych sweterkach ma opcję z paskami, ma opcję z dodaniem dziurek. Specjalnie rozpisuje wzory na konkretną ilość oczek, takich powtórzeń, żeby łatwo można było je zmodyfikować, dodając właśnie różnego rodzaju ażury i tak dalej. Naprawdę przemyślane są te wzory, więc bardzo wam polecam i ten Staffin Light zdecydowanie godny polecenia, z tym, że tak jak mówię, ja muszę sobie przedłużyć rękawki. Ok, kolejne testy. Kolejna koszulka, wszystkie mam wygniecione, no ale trudno, nie będę tego prasować przecież do wideo. Ja w ogóle ogólnie nie prasuję, nienawidzimy się z żelazkiem. Mam żelazko w domu, mam też takie, które lepiej się u mnie sprawdza, czyli taką parownicę, wiecie, nie? Bo wtedy przejeżdżasz szybko i tamten. I ja nie prasuję, praktycznie w ogóle. Jeśli są jakieś tego typu zagniecenia, to w momencie, kiedy ja mam to założyć, no to przejeżdżam sobie po środku parownicą, a reszta jakoś tam będzie. Nienawidzę prasowania, a uwielbiam koszulę. I tu jest pies pogrzebany, bo koszulę przeważnie trzeba niestety prasować, chociaż kupuję dużo takich, których nie trzeba, które są naturalnie pogniecione, więc wiecie. Ale dobra, przejdźmy do moich udzielgów. To jest Nitty Committee Top od Lily Kate Makes. Na pewno wam znana projektantka. Ja testowałam u niej ten udzierg. Jest on wykonany z włóczki od Lilopi. Nie pamiętam dokładnie teraz. To jest taki skład dość skomplikowany. Tam było merino, tam był kaszmir, tam było coś jeszcze. Nie wiem, nie chcę was okłamać, znajdę gdzieś to i wam powiem. Jest fajna, ale nie jest to rzecz, do której sięgam zbyt często. Nie wiem dlaczego, coś mi tu się nie podoba. Podoba mi się kolor, to jest taka ciemna szarość i mam nadzieję, że przyuważycie, jest dodana nitka lureksowa w takim miedzianym odcieniu, pięknie się to komponuje. Piękne jest wykończenie dekoltu, też jest kilka opcji. Ja wybrałam takie połączenie dwóch różnych ściągaczy, oddzielonych bodajże oczkami lewymi. Rękawki.
Pięknie są tutaj szejpowane. No ładnie są zrobione. Znaczy nie, że ja ładnie zrobiłam, tylko fajnie są rozpisane. Tutaj jest dużo rzędów skróconych na rękawkach, stąd ten rękaw bardzo ładnie tu opada. Ta główka ramienia pięknie tutaj leży, więc to jest naprawdę fajne i dopracowane w szczegółach. Są tutaj też formowania, lekko się zwęża w talii. Ja nie wiem, po co to robiłam, ale zrobiłam. Jest też chyba możliwość, z tego co pamiętam, dodania boost darts, czyli takich zaszewek na biust dla dziewczyn z większym tutaj przodem. Mi to nie było oczywiście potrzebne. No i dół jest tak samo wykończony jak góra, czyli jest tu to połączenie dwóch różnych ściągaczy i podobnie są wykonane rękawki. No i mówię, ogólnie wszystko jest ok z tą bluzką. Bardzo, bardzo czytelnie i dokładnie z najmniejszymi detalami rozpisany wzór. To musicie wiedzieć. Wzory Lily Kate France są naprawdę bardzo dobrze rozpisane. Ona tam wiele rzeczy robi, wiele ma takich rozwiązań, które się nie pojawiają w innych wzorach i ona je pięknie tłumaczy, więc nie ma z tym żadnego problemu. Jednak coś mi nie do końca w tej bluzce pasuje, nie wiem co. Podobnie jest z Poppy Tea. Niby super, ale coś mi tam nie gra. Także polecam, jeśli lubicie taką konstrukcję, jeśli wiecie, że ona na Was dobrze leży, zdecydowanie fajnie się to robi. To jest raczej taka cieplejsza dzianina, ale tutaj w UK nawet w środku lata niekiedy mogę ją spokojnie założyć. Dalej. Teraz chyba już mamy wszystko bez rękawków, kochani. Chyba tak. Już Wam mówię, bo ja tu teraz będę się musiała. Jezu, gdzie to jest? To jest chyba Ivy Top. Tutaj jest. Zobaczymy. To jest tak. Ivy Top od Petit Knit. Wygląda tak i jest wykonany z Bellot Dropsa właśnie w pięknym kolorze. Bardzo mi się Bellot Dropsa podoba. Uwielbiam tą dzianinę, ale mam ale. Jakie ale? Podkrój tu. Podkrój pach nie odpowiada mi w tym wzorze. Nie wiem, czy to chyba będzie widać, tak? On jest bardzo tu, czekajcie, nie wiem, którą ręką, przyokrąglony, w sensie, jak ja to zakładam, o, to tu jest bardzo głęboko i mi się to nie podoba. Wolę na prosto bardziej, niż żeby mi się to tak tutaj wcinało, więc to mi nie odpowiada, źle się w tym czuję, wręcz to nawet stanik mi czasem wyłazi, muszę go tak zaciągać pod szyję, żeby mi tutaj nie wystawał, bo ja bez stanika nie chodzę, bo mi niewygodnie. No i tak, ładne jest tutaj ten dekolcik zrobiony, ładne są tutaj pagoniki. Wszystko ogólnie jest fajnie. On nie jest wykończony w żaden sposób. Normalne zamykanie oczek, tak samo u góry i tak samo tu boki. I co ja myślałam, ale do tej pory tego nie zrobiłam. Nie wiem, czy jeszcze mam tą włóczkę, muszę sprawdzić, żeby tu jednak podebrać sobie oczka i dorobić coś. Dorobić po prostu ala ściągacz właśnie, jak w kamizelkach, żeby wydłużyć to tutaj trochę, ale nie wiem, jak to będzie wyglądać, powiem Wam szczerze. Bo tak jak patrzę na zdjęcia, no właśnie, on jest tutaj dość fajnie zabudowany, wszystko tu działa, z tym, że to wycięcie w ten sposób mi no nie odpowiada. Nie zwróciłam na to uwagi, jak oglądałam zdjęcia tego wzoru i niestety, ale czekajcie, tak, ja powinnam się odsunąć, bo traci ostrość. I niestety nie jest to coś, co lubię i w czym się dobrze czuję, więc raczej w tym nie chodzę, a szkoda, bo włóczka jest świetna, więc jeśli mam jeszcze tą włóczkę, to spróbuję dorobić sobie właśnie tutaj coś i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Może jakoś rzędami skróconymi, że będzie szło tylko tak z tej strony i tu się zwężało. Zobaczę, a jeśli nie, to po prostu spróbuję i zrobię sabajtop. Bo sabajtop jest najlepszy i świetnie na mnie leży. Natomiast to, no już nie bardzo, a szkoda mi włóczki, bo to jest świetna włóczka. Kolejny. Jejku, czekajcie, to jest robione, wiem z czego. To jest robione z włóczki wiskoza bambusowa z chińskiej platformy w ramach eksperymentu. A natomiast jest to Vegastop. Vegastop od Pauly Strict. Vegastop prezentuje się tak.
Jest bardzo, bardzo fajny i ma świetne kolory i świetna jest ta dzianina. To jest wiskoza bambusowa i z dotyku myślę, że nie kłamali na chińskiej platformie, bo jest naprawdę, mam inne wiskozy bambusowe i to jest dokładnie to samo. Jest bardzo lejące, bardzo delikatne, miękkie, fajne. To była grubość właśnie DK. Wzór świetny. Tutaj właśnie, mimo że też jest to zaokrąglenie, ale to jest tak jakoś dopasowane, że bardziej tu ląduje na prosto niż tak spod samego karku, więc zdecydowanie lepiej to na mnie leży, nawet patrzę na zdjęcia, tak, zdecydowanie lepiej, podoba mi się, nosiłam w lecie dość często, dzianina jest przewiewna, delikatna, wykończenia są I-cordem, podobnie tu, może tak zrobię, ciągle zapominam, że muszę się chować, o, i tutaj. Świetnie wygląda, fajnie te paseczki powychodziły. Oczywiście tu są węższe, no bo tutaj robimy w tej z powrotem, dopiero później łączymy, więc te paseczki wyszły większe, ale wiecie co, mi się to podoba. Mi się to podoba, jest takie, no, takie fajne. Zdecydowanie, no wzór bardzo, bardzo godny polecenia. To jest jedna z moich ulubionych autorek, więc zdecydowanie mogę Wam ją polecić. No i świetny jest ten topik na lato, na pewno do powtórzenia, może właśnie z innych włóczek, żeby spróbować. O, jeden z moich ulubieńców. I czy to nie jest przypadkiem ten sam? Nie, to nie jest ten sam. Teraz go znajdę. Chyba, tak, jest. I to jest, kochani, wzór od Magdaleny Edhofer, Marla Top. Mój ideał. Mój ideał. Idealnie skrojone, jeszcze sprawdzę, tak, pamiętam włóczkę. Idealnie skrojony. Pięknie, pięknie tu wszystko leży i tu wszystko pięknie leży i dół jest, to jest mój ideał. To jest moja ulubiona bluzka letnia. Nosiłam ją non-stop, więc jest trochę zeszmacona. Nie żartuję, włóczka świetnie się utrzymuje, a robiłam ją z włóczki Cumbria od Pasquali i jest to włóczka dla mnie idealna na lato i będę jej kupować więcej. Jedyny minusik, chciałam w jasnym kolorze, ale niestety zdarza się, że papram ją podkładem, mimo że się staram tego nie robić, ale tu na przykład jest takie, o, ja to muszę doprać jakoś. Detale w tym wzorze to jest majstersztyk. Wykończenie rękawków, zobaczcie. Taki piękny wałeczek, świetnie to wygląda. Podobnie właśnie tutaj, o tu mi coś wystaje. Wałeczek, takie cudowne wykończenie i na dole chyba jest normalne. Tak. Też jest lekki wałeczek. O. No, ale wzór idealny dla mnie. Świetnie na mnie leży i bardzo dobrze się w nim czuję, a to chyba najważniejsze. Włóczka, marzenie. Marzenie. Cudowna jest ta włóczka. Delikatna, niezwykle miękka. No i co ja Wam jeszcze powiem? Przewiewna, fajna. No, to jest mój ulubiony letni udziak. Tak jak patrzę na resztę, tak, zdecydowanie mój ulubiony. Jest najlepszy, najwygodniejszy i chciałabym sobie też z tej włóczki zrobić jakieś t-shirty właśnie takie oversize'owe i na pewno będę to robić. Także jeśli się zastanawiacie, jakiej włóczki użyć na letni udział, to spokojnie łapcie za Cumbria od Pasquali. Dalej, to jest Lacy Loop. Czekajcie, znajdę, albo nie. Znajdę, jest. Dobrze pamiętałam, Lacy Loop Top od Other Loops. Moja wariacja troszkę na punkcie tego topu. Wszystko jest zrobione praktycznie tak jak we wzorze, nie licząc lamówek. Lamówki zrobiłam w innym kolorze. Nie wiem dlaczego, nie pamiętam, ale zrobiłam. Wygląda to całkiem fajnie. No i tak, top jest nawet fajny. Nawet go lubię, ale czuję się w nim bardzo grubo. Nie wiem czemu, ale czuję się w nim grubo. To jest Cosma od Lamana Yarns. Bardzo też fajna włóczka, bardzo mięciutka i jednak wolę Cumbrię. Zdecydowanie. Ale kolor jest bardzo ładny. I teraz tak, widzicie, wykończenia. Ja wykończenia zrobiłam chyba dodatkowo szydełkiem, tak mi się wydaje. Tak, ja chyba dodatkowo, bo mi to wyszło. Tak, już wiem teraz. Chciałam wykończyć koniecznie tutaj dekolt, bo dekolt mi się nie podobał w oryginale. On tutaj taki był luźny i tak odstawał. I to jest
w tym wzorze już tak jakby, ja to uznaję za mankament, ale niektórym to odpowiada, także co kto lubi. Mi to się bardzo nie podobało i ja sobie tu wykończyłam właśnie tak szydełkiem, oczkami ścisłymi, żeby to ładnie leżało, nic tutaj nie odstawało i właśnie taki efekt osiągnęłam. A ponieważ nie miałam już dość tego koloru, dlatego użyłam jasnego, który miałam w zapasie. No i żeby to nie było jedno takie tutaj, dodałam sobie to samo, tym samym ściegiem właśnie, chociaż nie, tutaj są akurat półsłupki przy rękawkach, żeby to mi nie ścisnęło. I dodałam to samo na samym dole, żeby to wszystko miało jakiś sens. No i tak jak mówię, rzadko zakładam ten top, mimo że włóczka jest bardzo fajna, ale jednak wolę kumbrię, to raz, a dwa, może ze względu na te, na tą strukturę właśnie tych ażurów i oczek lewych, może z bardziej takiej lejącej, chociaż ta też jest, no nie wiem, no coś mi nie gra w tym topie. Nie wiem, czy go nie spróbuję i nie zrobię Sabaj Top. Uwielbiam Sabaj Top albo Marle. To też jest taka opcja, ale ten chyba pójdzie do sprócia, bo ja dosłownie chyba go raz założyłam na siebie, więc nie wiem, jeszcze spróbuję, zanim spróbuję, oczywiście pójdę sobie raz w nim na przykład do pracy czy gdzieś i zobaczę, jak się będę czuła. No zobaczymy, mówię, nie jest zły, ale coś mi w nim nie gra. To są chyba oczka przekręcone, jeśli chodzi o wykończenie. Także mówię, fajny. Jak ktoś lubi taki styl, to jak najbardziej. Mi osobiście coś tam nie gra właśnie w tym topie, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że pójdzie on do sprócia i zamieni się w coś innego, bo włóczka jest fajna i chciałabym ją wykorzystać. Dobrze, lećmy dalej. Tutaj mamy coś na ramionczkach i to jest, moi drodzy, CD Top od Clarissy Sherlock. Wygląda on tak. Jest piękny, ale męczący był jak cię, panie. Strasznie się nim męczyłam, strasznie. Jeszcze tylko sprawdzę, jaka to włóczka, tak. Bardzo mnie męczył, bo co chwilę się myliłam. Co chwilę się myliłam w tym ściegu, mimo że on jest prosty. Ja co chwilę się myliłam, przez to, że najpierw robimy w tej z powrotem, później na okrągło, to cały ścieg się zmienia i masakra. Dwa, według mnie źle tam jest też rozpisana tutaj zwężania, których u mnie nie ma, bo jak ja zaczęłam robić te zwężania według wzoru, to mi się kompletnie to nie zgrywało z ilością oczek i albo ja coś źle przeczytałam, albo w moim rozmiarze coś tam jest ostro kopnięte, ale zrezygnowałam z tych pięknych zwężeń, a szkoda, bo one tak ładnie tutaj idą w taką ładną linię, no ale niestety to się kompletnie nie zgadzało w tym wzorze. Ramionczka też wyglądają inaczej niż wyglądają na zdjęciach, bo też autorka, wydaje mi się, powinna poinformować, że w zależności od rozmiaru jest inna ilość oczek tutaj na ramionczkach i ja widziałam chyba te, które mają szersze ramionczka, tylko takie były zdjęcia, no a na mój rozmiar niestety te ramionczka wyszły cieńsze i to nie był look, jakiego szukałam. Natomiast sam topik jest świetny. Jest to włóczka Oliwin od Hobby, też bardzo fajna. To jest bawełna chyba w połączeniu z lnem, ale nie jestem pewna. Jest dość przyjemna. Nie jest super mięciutka, nie umywa się do kumbry czy właśnie tej kosmy, ale jest fajna i w tym topiku chodziłam. Nie za często, bo ja też właśnie wolę szersze takie ramionka. No tutaj wyszły mi wąskie. Ale jest fajny, jest fajnie zrobiony, z tym, że mówię, no ja tam miałam jakieś ostre problemy. Widzicie, tutaj jakieś takie zwężenia idą i tu już zaczęło się coś kopać, nie zgadzało mi się to ze wzorem w ogóle, z ilością oczek moich, mimo że tutaj całość szła dobrze, do momentu jak się zaczęły zwężenia, więc albo ja tam coś źle odczytywałam, w końcu stwierdziłam po kilkunastu próbach, pruciach i tak dalej, że mam to gdzieś, nie będę tego robić, bo dzierganie ma być przyjemnością i zrobiłam sobie już na prosto, bez żadnego kombinowania. On jest tutaj dość taki rozlazły się zrobił, więc ale ja go wpuszczam w spodnie i tak, więc nie ma problemu. No i tak, no myślę, że do polecenia wzór jednak bierzcie pod uwagę, że tam może coś jednak być nie tak. Wygląda bardzo fajnie, świetnie się prezentuje na sylwetce, przynajmniej mojej, ale mówię, nie powtórzyłabym, bo ja się namęczyłam przy nim i tyle. A jak mnie coś męczy, to po co mam to robić? Dalej, kochani, będzie różowo i będzie z cekinami. I to będzie wzór to na pewno jest Rebecca Claw.
I to jest Polska Tank. Wygląda tak, jest różowy, to jest absolutnie nie mój kolor. Nie wiem dlaczego ja sięgnęłam, a wiem dlaczego, bo chciałam zużyć włóczkę, która była bardzo fajna. Wygląda on tak. Widzicie błysk? Widzicie. O. I tu są po raz kolejny cekinki właśnie od Rico Design Make It Bloomsien, czyli te malutkie kwiatuszki, których praktycznie nie widać z daleka, natomiast dają przepiękny połysk. Włóczka natomiast, której właśnie chciałam użyć, to jest wiskoza bambusowa, kupiona oj dawno, dawno temu. Mam jeszcze taką w białym kolorze, też chcę coś z niej zrobić, bo to jest niesamowicie miękkie. Ja to robiłam, to miałam 3 nitki, więc robiłam chyba w 6 albo w 8, jakoś tak, tak żeby mieć decay i u Rebeki te decay są robione na luźno, akurat w tej toście i w toście Tolsta Sweater tak samo, więc chyba tam jest 18 oczek czy coś takiego. Dzięki temu jest bardzo lejąca, świetna na lato. Ja kupiłam wzór, otworzyłam, zaczęłam robić i co? I wzór jest robiony od dołu, nie? Mówię, Jezu, nigdy w życiu nie robiłam nic od dołu, to był mój pierwszy udział. Trochę się stresowałam, ale nie było źle, powiem wam. Nie było źle, bałam się, że zrobię za krótki albo za długi, ale wyszło ok, nie ma tragedii. Jest idealna długość, fajnie leży, bardzo mi się podoba, z tym, że kolor absolutnie nie, ale zostawię sobie nawet po domu do ogródka czy coś, bo na miasto to ja w tym różu nie wyjdę. Nie ma takiej opcji, ale jest fajny na pewno. Do powtórzenia z tym, że nie wiem, czy nie kombinowałabym, żeby zrobić sobie od góry do dołu. No to nie jest jakaś skomplikowana chyba operacja, żeby to sobie przerobić w głowie nawet podczas robienia. Także tak to wygląda. Zadowolona jestem. Bardzo polecam ogólnie wzory Rebeki Chloe. One są świetne. No i kochani, doszliśmy do ostatniego udziergu. Ostatniego, i z którego jestem chyba najbardziej dumna. To jest wzór od Colibri by Johanna, która ostatnio też jest jedną z moich ulubionych projektantek. I to jest Pierre Top. Wygląda tak. Popatrzcie na ten przepiękny ażur i ja go zrobiłam sama. To jest piękny Dusty Violet kolor, który mi się podoba. I to jest Crea Deluxe Organic Cotton. Bardzo wam polecam tą bawełnę. Jest przecudownie miękka, delikatna i świetnie się na niej pracowało. Pierre ma sukienkę, Pierre ma cardigan i chyba sweter, nie wiem. Jak ja robiłam, to była tylko ta opcja. Sukienka jest przecudowna. Jeśli macie figurę do takiej sukienki, bo ona jest taka fajna, obcisła, to się weźcie za to, bo to jest sztos. Ale ten wzór nie jest dla osób początkujących. W żadnym wypadku. Po pierwsze, jak wspomniałam wcześniej, Johanna, czy ja to mówiłam o Johanie? Jeśli nie, to teraz powiem. Wzory Johanny nie są wzorami według mnie osobiście dla osób początkujących. Tam nie ma prowadzenia za rękę. To jest nijak do porównania z Petit Nit, która nam wszystko mówi krok po kroczku. Tu nie, tu się bardzo dużo trzeba domyślić. Szczególnie, że tu są te ażury. Tu na boku jest panel. I autorka wspomina o tym na początku wzoru, że te panele są, w zależności od rozmiaru są one mniejsze lub większe i to jest, żeby dopasować wzór. Można by było się trochę nakombinować i porządniej to zrobić na zasadzie, porządniej, to jest złe słowo, to jest porządnie wykonany wzór, z tym, że można by to jakoś tak, wiecie, żeby ten wzór szedł po całości, ale tak naprawdę tego i tak nie widać i całkiem fajnie to wygląda. Mi akurat to odpowiadało, bo łatwiej było mi podążać za schematem, bo ja oczywiście nie zaznaczam sobie znacznikami, aczkolwiek powinnam początku i końcu każdego powtórzenia schematu, no ale ja tak nie robię. I jestem z niego ogromnie zadowolona. Tu są wszędzie wykończenia i-cordem. Tak. I tutaj też, czekajcie, bo tu moje oko wchodzi w kadr. I na dole chyba też jest i-cord. Nie, na dole jest chyba zwykłe zamykanie. Z tym, że no on się trochę faluje, jak widzicie, ale to też nie dlatego, że jest rozciągnięty, tylko dlatego, że ja go zrobiłam trochę szerszego i on idealnie pasuje, bo tu się fajnie rozciąga, a tu tak luźno leży, nie opina mi się tu na brzuchu, czego nie cierpię.
Świetny top, świetny i jestem tak z siebie dumna, że ja to zrobiłam. Ja nie mam chyba innego takiego ażurowego udziergu. To jest taki typowy ażur i on jest taki, no, wygląda na niezwykle skomplikowany i trudny, ale wcale tak źle nie było, powiem wam. Nie prułam jakoś specjalnie. Czasem coś mi się machnęło, tam musiałam może rządek spróć czy coś, ale ogólnie nie. Naprawdę fajnie fajny w zrozumieniu, aczkolwiek tak jak mówię, trzeba się gdzieniegdzie czegoś domyślić. Ale jestem z niego bardzo dumna i noszę go, mimo że to nie jest absolutnie mój styl, bo ja takie ażury i romantyczny styl to nie jestem ja, to jestem ja. O, tak. Natomiast zakładam go od czasu do czasu, bo jest fajny i napracowałam się przy nim i ta włóczka jest genialna, więc on ze mną zostanie choćby nie wiem co. Jak już nie wiem, strasznie przytyje, albo już nie będzie mi, wiecie, po drodze z tego typu bluzkami, to nie wiem, w ramkę sobie oprawię czy coś. Ale jest świetny, polecam. I jestem z niego bardzo, bardzo dumna. I to, kochani, byłoby na tyle. Na tyle. Jest trochę tych udziergów, ale nie ma ich zdecydowanie tyle, co udziergów zimowych. I co ja myślę ogólnie o letnich? No wiecie, nie bardzo jest mi z nimi po drodze. Z tego względu, że ja, tak jak wspominałam wcześniej, ja w lecie wybieram t-shirty głównie dla wygody i tak dalej. Co jeszcze? Ale no, lubię robić te letnie udziergi, bo nie oszukujmy się. Robienie jakiegoś grubego swetra, dajmy na to z moherem jeszcze, gdy jest, u nas rzadko tak jest, ale gdy jest powyżej 30 stopni, do przyjemnych nie należy. A ja dziergać bym chciała cały rok, nie tylko w zimie. Inna inszość to robienie swetrów przez cały rok. No, musiałabym sobie dodatkowe mieszkanie dokupić na te swetry, bo ja już ich mam sporo, robiąc tylko w zimie. W tym sezonie może powiedzmy jesień do wiosny, więc jakbym robiła jeszcze przez cały okres letni, no to trochę by się tego uzbierało. I tak, plan na ten rok jest robić akcesoria, bo to mogę robić nawet z grubych, ciepłych włóczek w lecie, bo to jest małe, to nie leży na tobie. Na pewno zrobię jakieś letnie udziergi, ale może bardziej skupię się na przejściowych udziergach, czyli czymś na przykład z długim rękawem typu blouse number one, czymś oversize'owym typu t-shirt, ala t-shirt, którym mogę też użyć na przykład w zimie z jakimś, czy tam jesień, wczesna wiosna, z jakimś long sleeve'em pod spodem. No zobaczymy. Myślę, że powtórzę sobie jakieś Savai topy, bo bardzo je lubię i one też są dość uniwersalne. Może Marle top zrobię ponownie. Może też inne, mam zapisanych kilka jednak wzorów, które chętnie powtórzę. Zrobię sobie też jakieś kamizelki, bo ostatnio się z nimi polubiłam, takie otwierane i nieotwierane. No i takie są plany. Na razie mam tyle. Z tych udziergów, tak jak widzieliście, są 2, 3, których nie jestem pewna, ale raczej wydaje mi się, że większość z tego tutaj zostaje ze mną i jest używana. No bo jednak ja te letnie, głównie ja robiłam je w zeszłym roku, w zeszłe lato i już wtedy mniej więcej wiedziałam co i jak, już na pewno lepiej się znałam, nie licząc tej pomarańczowej. I wiedziałam, w czym będę chodzić, jaka konstrukcja mi się spodoba, jakie włókno będzie dla mnie odpowiednie. Także tak, myślę, że już mamy za sobą 2 odcinki, moje swetry i moje letnie udziergi. Czy będę robiła coś z akcesoriami? Chyba nie. Nie, bo to już nie. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast chciałabym powtarzać cyklicznie tego typu, tak Luna już kończę, tego typu filmiki, z tym, że na przykład co pół roku, co roku, zobaczymy jak to wyjdzie, ile tego zrobię, bo teraz mamy początek lata, powiedzmy, tak? Zaczyna się okres letni, mamy koniec kwietnia, więc może po pół roku na przykład pokazałabym wam, co wydziergałam w tym okresie letnim, a później po kolejnym pół roku pokazałabym wam, co wydziergałam w zimowym. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Na razie to tyle. Mam nadzieję, że ten filmik też wam się spodobał. Zostawcie koniecznie komentarze, co sądzicie o letnich udziergach, czy je wykonujecie, czy raczej cały rok dziergacie swetry, czy może w ogóle nic nie dziergacie w lecie, na przykład szyjecie, bo tak też się zdarza. Ja dziergam cały czas,
i będę dziergać też swetry w lecie, żeby nie było, żeby były gotowe na zimę, ale na pewno będą też jakieś lżejsze dzianiny, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Także na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia. Pa.